Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Dzisiaj zajmujemy się makijażem. Mój stary set, w ogóle taka pusta ściana to jest, ale wyrzuciliśmy tej szafy. Lepiej myślę, żeby było jak na razie w taki sposób. Może kiedyś jakieś fajne kolorowe światła tutaj sobie wymyślę, żeby tak ładnie się odbijały z tyłu. Zaczynajmy, bo nie chciałabym, żeby ten film był długi. Pokażę Wam kosmetyki, które na co dzień używam do makijażu, w jaki sposób je używam oraz takie ostatnie niewypały, które mi w ogóle nie przypasowały, dzięki czemu może pomogę Wam w zakupie, przemyśleniu swoich zakupów, jeżeli chodzi o koreańskie kosmetyki te do makijażu. Dobrze, może zacznijmy od mojego ulubionego produktu, czyli pierwszego etapu w ogóle makijażu, czyli Drop B. Jest to produkt, który polubiłam bardzo mocno, jeżeli chodzi o mój podkład i jeżeli mówimy tutaj oczywiście o lecie, dlatego że on leciutko przesusza moją skórę, dlatego już czekam, żeby go zużyć. Wypróbujmy od razu, jak sobie tak rozmawiam na temat tego produktu. Widzicie, konsystencja jest lekko lejąca, nie jest to gęsty produkt i ja do nakładania tego produktu używam pędzla. Są różne szkoły koreańskiego makijażu, używania takich cienkich pędzli do nakładania podkładu albo używanie, słuchajcie, szpatułki. Ja nie jestem fanką szpatułki, jakoś nie mogę się do niej przekonać. Pędzel dla mnie jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o nakładanie podkładu i on jest typu bardzo cienkiego, tak prawie jak szpatułka, dzięki czemu nakładamy bardzo cienką warstwę podkładu na naszą skórę. Pędzel pomaga w tym, że na przykład tu koło nosa na spokojnie możemy nałożyć i ładnie wprowadzić ten produkt idealnie do naszych porów. Cienka warstwa, dlatego że Koreanki ogólnie używają cienkie warstwy podkładu, dzięki czemu lepiej się ten podkład trzyma, plus nie lubią efektu maski. Choć to jest trochę dziwne, dlatego że naprawdę wiele razy na koreańskich ulicach możecie spotkać dziewczyny, które mają dużo jaśniejsze podkłady niż na przykład ich cera, bo to tutaj jest akceptowalne. O, po nałożeniu jednej warstwy naszego podkładu ja często używam gąbeczki i używam gąbeczki ogólnie z mojego kusionu od Wake Make. Najlepiej mi się sprawdza, dlatego że ma lekkie wypustki, bardzo dobrze rozkłada ten podkład, nie robi mi smug, a po drugie nie zabiera tego podkładu, nawet jeżeli ta gąbeczka nie jest mokra. Niestety używałam inne produkty, używałam na przykład taką klasyczną łezkę, którą możecie też kojarzyć, to słuchajcie, za każdym razem, czy była mokra, czy była idealnie taka jaka powinna być, to niestety ona taką cienką warstwę podkładu nałożonego zabierała, także robiła mi wręcz plamy. Dlatego warto sprawdzić na przykład te gąbeczki, które są specjalnie przygotowane do kusionów i spróbować ich użyć, kiedy używamy właśnie takie cieniutkie warstwy podkładu. Tu nie chodzi o to, żeby każdy mankament naszej skóry w koreańskim makijażu zakryć. Ma prześwitywać nasza naturalna skóra, dzięki czemu to wygląda właśnie w taki fajny, naturalny sposób, nie wygląda jak maska. Też taki makijaż dużo dłużej się utrzymuje na naszej skórze. Jeżeli mamy jakieś niedoskonałości, które jednak za mocno się przebijają, to bierzemy nasz pędzel, dodatkowo nakładamy. Właśnie dzięki tej metodzie możemy dołożyć podkład bez tego, że nam się zważy, że będzie jakoś dziwnie wyglądał. Po prostu możemy dołożyć troszeczkę i doklepujemy.
I są różne techniki też nakładania korektoru. Niektórzy nakładają przed podkładem, ale ja decyduję się nałożyć korektor po podkładzie, dlatego że wtedy widzę, czy coś mocniej przebija, że mogę na przykład doklepać właśnie korektor. Ja używam ten korektor z mojej paletki, dlatego że on jest delikatniejszy niż ten na przykład w płynie. I jest to Cover Perfection DSM. Bardzo fajna marka, bardzo fajny taki korektor. On ma różne odcienie. Ma zielony, ma specjalny do podkrążonych oczu oraz taki klasyczny. Oczywiście ten zielony najbardziej się nadaje najlepiej wtedy, kiedy nałożymy najpierw korektor, a potem podkład, ale ja go już tak często nie używam, a dużo częściej używam właśnie tego klasycznego korektoru, który mamy. Nakładam pędzelkiem, chyba mam jeszcze go z Polski, z tego co kojarzę. On ma dwie końcówki, ma większą i mniejszą. Ja za każdym razem do korektoru używam mniejszą, żeby nałożyć delikatną warstwę, tylko w tym punkcie, w którym potrzebuję. Ja nie mam dużego problemu z sińcami pod oczami, dlatego ja zostawiam taką naturalną warstwę pod okiem, tym bardziej, że to jest codzienny makijaż, więc tutaj dużo tego nie potrzebujemy. Kolejnym etapem mojego makijażu to jest konturowanie. Ja do konturowania używam produkt od Taga z Daiso Multi Contour Stick i ostatnio jestem z niego zadowolona, bo używam go naprawdę do wielu rzeczy, nawet do makijażu oka, dzięki czemu wydaje się ten makijaż taki lekki, spójny. Do tego jest to nietypowy kolor, bo ciężko go określić, ale on chyba wpada w róż, taki bardzo pudrowy róż. To jest brąz z pudrowym różem, takim bardzo delikatnym, dzięki czemu ten makijaż też dostaje takiego nietypowego efektu. Do nałożenia, do rozprowadzenia tak naprawdę tego produktu używam pędzelka z Daiso. Moja ulubiona seria, jeżeli chodzi o pędzelki. Jest to także Tag dla Daiso. Jeżeli jesteście, to Wam serdecznie polecam. Ostatnio je wszystkie wymyłam, więc pięknie wyglądają. Dobra, nakładajmy. Ja nakładam, jeżeli chodzi o kontur oka, to słuchajcie, nakładam odrobinę koło oka, żeby tutaj tą stronę ładnie skonturować. Nakładam też na końcówkę nosa i na dół nosa, żeby tak ładnie go skonturować. I tak, w taki sposób ostatnio też bardzo modne jest konturowanie nosa w Korei. Tutaj to miejsce zostawiamy i rozprowadzamy kontur. W codziennym makijażu nie decyduję się na konturowanie całej twarzy, decyduję się za to na kontur ust, dzięki czemu one robią się leciutko pełniejsze, takie bardziej wyraziste. Góra, dół oraz tutaj zgięcia ust. Kolejnym etapem mojego makijażu jest róż. Ostatnio zakupiłam ten z Apiu Juicy Punk Blusher. On wygląda jak lakier i na początku miałam takie myślenie, to chyba nie jest blush, ale jednak jest to róż, który wygląda jak lakier do paznokci. Wygląda na to, że jest bardzo intensywny, ale jak to większość koreańskich produktów jest bardzo delikatny. I nakładam troszeczkę na górę nosa i od oka do ucha rozciągam. I do rozprowadzenia tego produktu użyję pędzelek, także zakupiony z Daiso. Niestety moja ulubiona marka nie ma pędzli tego typu w Daiso, więc zakupiłam inny. Ten efekt z biegiem czasu stanie się delikatniejszy, wtopi się bardziej w skórę i też użyjemy puder. Puder od Dinto dla Daiso, także jest to 02 Peachy Fair i używam go w taki sposób, że oczywiście nakładam na gąbeczkę i odbijam na rękę, żeby pozbyć się ilości właśnie tego pudru. Bo nie chcemy zrobić takiej mocnej maski, a właśnie delikatnie tylko i wyłącznie przypudrować te miejsca, które tego potrzebują.
Dzięki temu nasz makijaż dostaje takiego fajnego satynowego blasku, a nie jesteśmy mocno przypudrowani, nie wygląda to na taki mocny mat, który nie do końca w Korei jest popularny. W Korei teraz jest trend satyny i słuchajcie, tak wygląda efekt takich podstawowego makijażu, bez oka, bez niczego. Myślę, że to naprawdę fajnie wygląda, taka baza. Widać już, że ten róż zaczyna jednak tracić tą intensywność. Jestem ciekawa, czy w ogóle coś widzicie w kamerze, bo czasami z tymi koreańskimi delikatnymi makijażami jest tak, że ich po prostu nie widać. Jest to plus, ale też jak chce się pokazać to w internecie, to może być znaczny minusik. Dobra, kolejny etap to są brwi. Pytaliście się o moje brwi, jak robię. Pierwsza zasada, zaczęłam robić hennę na brwi, dzięki czemu one są dużo mocniejsze. Teraz w Korei, ale nie tylko, jest moda na jaśniejsze rozjaśnianie, dzięki czemu ta skóra też wygląda tak młodziej. Ten efekt oka nie jest taki intensywny, ale ja lubię intensywne brwi, dlatego też używam henny. Plus, jeżeli już ta henna ma tak z tydzień, 2 tygodnie, to zaczynam też lekko podkreślać moim zestawem do brwi. On jest tak stary, że nawet nie pytajcie, ile on ma lat, naprawdę. Możecie zgadywać w komentarzach, ale jest to produkt bardzo stary, ale daje swojego efektu. W Korei najczęściej preferowanym właśnie kształtem brwi są brwi proste, bez łuków, bez jakichś zagięć, do tego tutaj też w miarę góra prosta. Ja w końcu znalazłam swój ulubiony efekt końcowy moich brwi i jest to właśnie taki prosty, u góry lekko zaznaczony kontur. I do wzmocnienia mojego efektu właśnie takich podkreślonych brwi używam Yurkaja utrwalający żel do brwi z Polski. Jeszcze w Korei nie znalazłam ulubionego produktu utrwalającego, dlatego że Koreanki raczej nie lubią tak na mocno, sztywno podkreślać. Jest to bardzo delikatne. Ja, zależy od dnia, lubię mocno podkreślone, takie sztywne brwi, a czasami po prostu decyduję się tylko i wyłącznie leciutko podkreślić, jeszcze wzmocnić efekt. Teraz przejdźmy do makijażu oka i ja nie za często używam cieni pod oczy, ale polubiłam się właśnie z tą kredką do konturowania i także używam je jako cień. Po prostu na codziennym makijażu zaznaczam górną powiekę i dolną powiekę, żeby tak ładnie to wszystko współgrało ze sobą. Staram się za dużo nie nakładać suchych produktów, dlatego że ja mam bardzo dużą ilość skóry pod oczami, przez co ona bardzo szybko traci na elastyczności i pod ciężarem wygląda znacznie gorzej. Te moje zmarszczki pod oczami także zbierają te produkty i niestety nie za dobrze to wszystko wygląda po czasie, więc im lżejsze oko, tym oczywiście lepiej wygląda. Teraz przejdźmy do eyelinera. Moją ulubioną marką eyelinerów jak na razie bezpodstawnie jest Wake Make. Wake Make moim zdaniem robi naprawdę dobre eyelinery, które dobrze się trzymają, tym bardziej kiedy ma się takie oko jak ja, czyli opadającą górną powiekę, która niestety często, jeżeli ten eyeliner nie jest za bardzo stały, to odbija, rozmazuje, naprawdę źle to wygląda. Dlatego zdecydowałam się jak na razie używać Wake Make. Produkty, które inne kupuję, no niestety nie zdają egzaminu. I tutaj mówię na przykład o eyelinerze od Clio. Clio mi się rozmazuje, przez co bardzo brzydko wygląda ogólnie na moim oku. I Wake Make. Jeden jest tutaj Ash Black i on jest bardzo fajny, tylko już widać, że jak już jest końcówka, kiedy już ten eyeliner jest troszkę starszy, już ten efekt jest coraz słabszy, ciężko wyprowadzić kreskę pod okiem. Plus kiedy robimy makijaż
ale bez podkładu, bez przygotowania oka, to niestety robi takie plamki pod okiem, ale jeżeli mamy dobrze przygotowane oko, no to ten Ash Brown zdaje egzamin bardzo dobrze. To są eyelinery pisakowe, to jest dark brown i u mnie makijaż eyelinerem jest bardzo skomplikowany, dlatego że przez opadające powieki, tym bardziej jedna bardziej opada, druga mniej opada, mam bardzo nierówne oczy, więc tutaj ćwiczę przez cały czas. Jeżeli są krzywe moje kreski, to Was bardzo przepraszam, ale ja ciągle szukam techniki, która się sprawdzi do mojego typu oka. Dobra, no to powiem Wam tak, że nie są to moje najlepsze kreski pod oczami, jakie robiłam, no ale to wina tego, że mam bardzo małe lusterko, plus no chyba się trochę stresuję, bo dawno takich filmów nie było, no ale kto ma po prostu takie oczy jak ja, to zrozumie mnie, o co chodzi. Możecie nawet zobaczyć, teraz zamknę oko i później je otworzę, to zobaczycie, jaki efekt to robi. Tak właśnie wyglądają oczy, które są z opadającą powieką. Dziękuję. Przejdźmy dalej, nie rozmawiajmy na ten temat. I żeby te rzęsy bardziej były podkreślone, używam także zalotki. I przejdźmy teraz do mojego ulubionego tuszu. Mamy Lily by Red. Jest to Rose Brown tusz i mój jeden z ulubionych. Muszę kupić już kolejny, dlatego że ten już się powoli kończy. Jest to tusz, który już zostaje od dłuższego czasu razem ze mną. Bardzo fajnie podkreśla oczy, bardzo fajnie się nakłada, więc to jest mocna polecajka ode mnie. Jeżeli chodzi o tusze, które mi się nie sprawdziły albo z jakichś powodów nie lubię z nich korzystać, to mamy Espoir. Jest to nowy u mnie tusz do rzęs i niestety jest to produkt, który zostawia mi pod oczami po prostu pandzie. Mam takie wielkie, rozmazane oczy właśnie przez ten tusz. Nie wiem, z czego on jest, z czego to jest spowodowane i to obojętnie. Czy na początku nałożę, czy na końcu, za każdym razem mam pandzie oczy, więc jeżeli Wam to nie przeszkadza, to proszę bardzo, ale ja nie jestem tego fanką, wolę tusze, które jednak się trzymają naszych rzęs. I drugi produkt to jest Clio. Znowu Clio. Chyba się nie polubimy za bardzo z tą marką, ale Killed Lash Super Proof Mascara. I to nie o to chodzi, że ten tusz jest zły, tylko chodzi o ilość warstw, ile trzeba nałożyć, żeby było cokolwiek widać na oku. Jeżeli lubicie bardzo delikatne efekty codziennego makijażu, to myślę, że ten się super Wam sprawdzi, ale dla mnie, no niestety, nie jest to najlepszy produkt. Używam go sporadycznie, może wtedy, kiedy będę chciała tylko i wyłącznie naprawdę delikatnie podkreślić oko, wtedy mi się sprawdzi. I teraz już przejdźmy do ostatniego etapu mojego codziennego prawie makijażu, ale to za chwilę Wam wytłumaczę dlaczego. Przypudrujmy usta i zróbmy makijaż ust. Ja bardzo lubię efekt ombre na moich ustach, dlatego decyduję się lekko przypudrować, żeby zlikwidować te duże różnice między skórą a ustami. I mój ulubiony produkt do makijażu ust to tint Velvet, który jest tintem matowym, dzięki czemu niesamowicie dobrze się rozprowadza po naszych ustach. Robi taką fajną warstwę delikatnego ombre. Dla mnie ten tint jest najlepszym tintem, jakikolwiek powstał. Niestety marka zrobiła rebranding i ten tint inaczej wygląda. Nawet nie mogę go czasami znaleźć w Olive Young. Ja nakładam makijaż ust pędzelkiem. Pędzelek także od Taga, bardzo polecam ponownie. I biorę odrobinkę na sam początek i rozprowadzam. Jeżeli używamy matowe tinty, nie polecam od razu przed makijażem nakładać jakichś nawilżających składników na usta, dlatego że ten tint nie będzie matowy, zacznie się nam rozlewać po
ustach i nie będzie to dobrze wyglądać, przetestowane ostatnio. Pierwsza warstwa tintu to jest warstwa, która ma nam zrobić kontur ust, dlatego jest delikatna, za dużo nie nakładamy tego produktu. Ja nakładam pędzelkiem, dlatego że taki pędzelek jest dużo bardziej precyzyjny niż na przykład opuszki palców lub w ogóle szczoteczka od takiego tintu, bo ten tint jest naprawdę mocny. Jak zrobimy już kontur ust, zajmujemy się takim ala efektem ombre. Czyli od środka ust jedziemy do zewnątrz. Róbcie to powoli i dokładajcie produktu, niż na przykład nałożycie na początku bardzo dużo, dlatego że ten efekt ombre ma być delikatny, a po drugie te przejścia między mają być rozmazane. Jeżeli potrzebujecie mocniejszego efektu, to wtedy polecam wziąć na przykład innego rodzaju tint w innym mocniejszym kolorze, dzięki czemu wtedy ten efekt będzie mocniejszy i różnica między będzie bardziej widoczna. Polecam te tinty matowe, dlatego że z nimi się bardzo dobrze pracuje, jeżeli chodzi o rozmywanie konturów między na przykład tutaj ustami a warstwą naszej skóry. I słuchajcie, jeżeli potrzebujecie później efektu takiego glass, to polecam właśnie użyć na przykład coś takiego jak ja tutaj mam i to jest Small Molecular Collagen Glow Lip Serum i jest to produkt, który ma lekko mrowić, dzięki czemu te usta się lekko powiększą i daje nam blask. Tylko wtedy musimy uważać to, że ten efekt ombre może w pewnym momencie zacząć zanikać z powodu właśnie nałożenia dodatkowego koloru. I jak Wam się podoba mój efekt końcowy makijażu codziennego, prawie codziennego? Niestety te kreski nie powinny mi wyjść takie grube, ale jak macie powieki jak ja, czyli takie opadające i to jeszcze w różnym stopniu, to czasami wyjdą one proste, czasami krzywe, wtedy trzeba albo zmazać, albo właśnie lekko pogrubić, żeby wyrównać tą różnicę. Kto ma takie powieki, ten mnie pewnie zrozumie. Dobrze, to już jest koniec filmiku. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o takim makijażu prawie codziennym. W komentarzach, które kosmetyki Wam się spodobały, a które byście raczej nie kupiły. Czy metoda nakładania pędzelka albo szpatułką Was zainteresowała? Zapraszam do komentowania. Jeżeli macie pomysły na kolejne filmy z tej serii, to Was zapraszam do komentarzy i podawania Waszych propozycji i widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, do zobaczenia, polajkowanie, subskrypcja kanału mile widziana. Pa!